Dziś w papuziej telewizji gości nie papuga, a inny ptak. Ten tu siedzący obok mnie w klatce to gwarek trzczony. Popularny, gadający ptak pochodzący z Azji. Występuje głównie w Indiach, Tajlandii, Birmie, Laosie. Kiedyś były sprowadzane w bardzo dużych ilościach do Europy, ale od kilku lat w związku z ptasią grypą nastąpił zakaz importu ptaków z Azji do Unii Europejskiej, co spowodowało, że te ptaki, które niezbyt chętnie rozmnażają się w hodowlach, stały się już nie tak popularne i spowodowało to również, że ich cena bardzo wzrosła, dlatego bywają jedynie sporadycznie dostępne w sklepach zoologicznych. Gwarki są często wybierane przez osoby, które nie mogą pozwolić sobie na posiadanie papugi. Chcą mieć gadającego ptaka, ale zdają sobie sprawę z tego, że papugi są zwierzętami społecznymi, które potrzebują licznych kontaktów ze swoimi opiekunami. Taką alternatywą dla papugi jest właśnie gwarek. Jest ptakiem świetnie naśladującym zarówno mowę ludzką, jak i inne dźwięki z otoczenia, a równocześnie nie wymaga aż tak ogromnej ilości poświęcania mu czasu przez opiekunów. Gwarki aż tak bardzo tych kontaktów nie potrzebują. Dlatego osoby, które pracują, które długo przebywają poza domem, mogą pozwolić sobie na gwarka, który będzie dobrze czuł się w ich domu, ale jeśli chodzi o papugę, to ten czas, który mogliby jej poświęcić, byłby zdecydowanie zbyt krótki. Gwarki potrafią nauczyć się 30, niekiedy 40 słów, uczą się szybciej od papug, wyraźniej wymawiają, tym niemniej jednak ich umiejętności naśladowcze ograniczają się do właściwie takiego typowego przedrzeźniania, czyli wydawania dźwięków niezależnie od okoliczności. Nie kojarzą słów z sytuacjami. Czasami potrafią kończyć rozpoczęte przez ich opiekunów frazy. Gwarki są niezwykle popularne, zwłaszcza w Europie Południowej, we Włoszech, w Grecji, gdzie w licznych tawernach, kawiarniach, restauracjach są ptakami bawiącymi gości. Bardzo ważne jest, aby jeśli nabywamy takiego ptaka i chcemy, aby dobrze naśladował on dźwięki, aby był to ptak bardzo młody. Dlatego, że ptaki starsze niestety tych dźwięków już tak nie przyswajają, a przynajmniej w takim stopniu jak osobniki młode. Ten tu osobnik jest jeszcze bardzo młody. Tak zwane korale, czyli pasma nagiej skóry okalające jego szyję, są jeszcze koloru brudno-białego. Z czasem staną się one cytrynowo-żółte, a z boków pojawią się właśnie te typowe korale, czyli takie zwisające pasemka skóry, niczym u indyka. Ponadto pióra młodego gwarka są jeszcze matowe, jakby lekko w nieładzie. Z czasem staną się błyszczące z metalicznym połyskiem. Ponadto jego nogi będą miały bardziej żółto-pomarańczową barwę i troszeczkę więcej łusek. Ten tu osobnik to młoda samiczka. U tych ptaków nie ma dymorfizmu. Pewne cechy dymorficzne pojawiają się dopiero w późniejszym wieku. Tym niemniej jednak, aby mieć całkowitą pewność, zawsze trzeba wykonać badania genetyczne. W przypadku ptaków trzymanych do towarzystwa nie ma to większego znaczenia. Ma to znaczenie jedynie w stosunku do ptaków, które zamierzamy przeznaczyć do hodowli.